Witajcie, znajdujemy się przy przepięknym dereniu żółto-owocowym, odmiana Flawa. W ręku trzymam coś wyjątkowego dla mnie. Jest to prezent od kogoś, kto zajmuje się uprawą arbuzów, ale nie tylko, nie w naszym kraju. I to są pewnego rodzaju rarytasy, ogromne. Dlatego też w tak zaszczytnym otoczeniu bardzo szlachetnego drzewa nastąpi otwarcie tej koperty. Zapylacze krążą, pracują, by w sierpniu można było zebrać pierwsze owoce, zrobić jakieś przetwory. Już nie mówię, że nalewka jest wspaniałym trunkiem, wino z derenia również. Warto, słuchajcie Państwo, posadzić derenie. Derenie jadalne. Jeszcze tutaj pokażę odmianę również żółto-owocową. Jest to dereń o nazwie jantarnej. Lecz przejdźmy do tego, co znajduje się w środku. Kolego mój, ty miły, z bardzo, bardzo dalekich stron, ogromnie Ci dziękuję. Thank you. Aż się boję otworzyć. Wiem o jednej rzeczy, ale reszta jest tajemnicą. Oto przed Państwem katalog firmy Innova Seeds. Rzecz jasna, zajrzymy do niego, a z drugiej strony znajdują się nasiona, czego nie wiem. Sprawdzamy. Od czego zaczynamy najpierw? Czy katalog, czy nasiona? To, czy to? To. Zatem, drodzy Państwo, będę pokazywała po jednym. Opuszczamy. Oto dynia. Dynia beznasienna. U nas w Polsce można również kupić dynie bezłupinowe, beznasienne. Tu mamy, nie wiem jakiej odmiany, garbus stolowy gołonasinny. Czy tak pięknie wygląda? Odwaga od 3 do 5 kg. A teraz to już mam cielnolistny arbuz. Jasna skórka, w rzeczywistości taka jest. Miąższ twardy, słodki. Tak. Tych nasion w środku wiele nie ma. I teraz uwaga, zobaczcie Państwo. Co za przepiękny arbuz. Jaką odmianę przypomina Państwu? Naszego Charleston Greya, którego można kupić w Polsce. Lecz ten nazywa się Barbados F1. Zobaczmy, co tutaj z tyłu jest napisane. Średnio wczesny
80 dni, waga 9-12 kg. Ja już miałam arbuza o podobnym wyglądzie, nazywał się Miodowy Gigant i słuchajcie Państwo, wyglądał identycznie jak ten Miodowy Gigant i myślałam, że może jest to Charleston Gray, lecz one się różniły od siebie. Tak samo już mi do głowy przyszło, że może to jest Charleston Gray, lecz nie, są to z Holandii nasiona i przekonamy się w sezonie. Różnica. Oczywiście wysieję obok siebie i Charleston Graya, i Miodowego Giganta, i Barbados. A teraz kolejne nasionka. Melon, titowka. Takiego nie mam. 55-75 dni. Waga od 1,5 kg do 3 kg. No i teraz czekają nas nasionka z Innowa. Oglądamy. Tu jest niewiele nasion. Jest to odmiana o nazwie Pluto. Nasiona zaprawiane 5 sztuk. Jeżeli wpiszecie Państwo w tłumacza w języku ukraińskim lub rosyjskim, prawdopodobnie w estońskim również, to zobaczycie, jak wygląda ta odmiana. A zobaczymy, może w katalogu będzie pokazane. Teraz odmiana Zora. Producent Zyki, czyli jest to węgierski producent. A jeszcze dodam, Innowa ma siedzibę w Kalifornii. Ja te odmiany wszystkie wysieję, ale zobaczymy, czy uda się coś uzyskać z tego. Teraz odmiana Avalon F1. 4 nasiona zaprawiane. Odmiana Producer. Tę odmianę już mam, ale wiadomo, tego co zdobyłam 3 lata temu, 4, to już terminy kończą się. 5 nasion. Oto odmiana, o właśnie, rewelacja. Texas, Innowa, Kalifornia. A teraz podkładka do szczepienia Titan. Tylko 5 nasion zaprawiane. Zyki, węgierski producent. O, jeszcze jedne. Dobra, mamy dyszkę. 10 nasion. No, powiększa się moja kolekcja. Aha, a teraz odmiana. W zasadzie jeszcze nie została nadana odmiana. Tu widzicie Państwo szereg cyfr, liter. Co to oznacza? A między innymi, że pewne grono ludzi testuje arbuza z taką nazwą obecną, jeżeli pomyślnie wykaże się parametrami, walorami wszelkimi. Oho, frecik pędzi. To wówczas zostaje nadana nazwa i przestają być takie symbole. Co? Wiercą, Frecia, a ty się boisz?
Teraz znajduję się na jednym ze stanowisk arbuzowych. Lecimy dalej. Uwaga. O, proszę, kolejna wspaniała, fantastyczna Grizzly. Zki, producent również. A teraz przed Państwem Blazy. Widzicie, on też miał numer niegdyś. Już ma nazwę Blazy. 8 nasion. Agro Rancho. O, ludu. Przyznać muszę, że na tę odmianę liczyłam. Asterix. Jak ja się nie mogę doczekać, kiedy tutaj, słuchajcie, wyrosną te wspaniałości. Oby tylko sezon był tak sprzyjający jak w zeszłym roku. Upalny. Lucky Seeds. Jest to firma indyjska. Lucky Seeds. Co, Frecia? Ptaki śpiewają, pszczoły krążą. Chce się żyć, ptaki śpiewają. I słuchajcie, zostało o tym, na to się nie natknęłam. A nie, okej, Monroe, dobrze, też jest zachwalany, ma jakieś świetne parametry. Monroe Innova, czyli Kalifornia, a tu mamy 5, 3, 4, 5 nasion i również, poczekajcie, tego nie kojarzę. Duk. W każdym razie InX 1097 miało nazwę, a tego nie mogę rozczytać. Nic mi to nie mówi na razie. Przepięknie dziękuję jeszcze raz. Thank you, my friend. Kolego mój ty, muszę ci powiedzieć, że z tych, które tutaj widzę, tylko nie natknęłam się na tę odmianę podczas moich poszukiwań wieloletnich. Rzeczywiście. Szłam pewnym tropem, który podejrzałam u ciebie, ale nie doszłam, nie znalazłam tej odmiany. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A teraz co? Zajrzyjmy do wnętrza katalogu. Zki Innova Seeds. Witają. Mamy tak kabaczki. I tutaj, jak widać, również nie ma podanej nazwy odmiany. Będziemy testować, wypowiadać się. Zapaleńcy wszelkiego rodzaju, uprawiający warzywa. Tu mamy arbuzy Crimson Sweet, Producer, Tatum, Texas, Monroe, Blakey. Aha, to już, a nie. Avalon, melony, pomidory, papryki, słodkie ogórki, fasole, buraki, bakłażany, marcheweczki, kukurydza, pieprz ostry, papryka ostra, groch, kapusta. Wspaniałe. Team.
arbuzy Crimson Sweet. Producer Tatum. Tichas, tak. Monroe, fantastyczny miąższ różowy. Blakey, Avalon. Tak, ten jest podobno wspaniały. Wczesny. Same wczesne i bardzo wczesne. Avalon jest bardzo wczesny. Waga, Abrix, zawartość cukru. Nie mam tu podanej. Jest. Słuchajcie. No na przykład, który? Producera weźmy. Nie podano zawartości cukru. Odporność na fuzariozę. W jakim stopniu? Raz 0,1. Tu mamy 11-12% Brix u odmiany Avalon. Blakey podobnie. Crimson Sweet 11% zawartości cukru. Tak się w większości kształtuje. I co? Melony. Royal Cylindra burak. Wspaniałe. Dla pasjonatów piękna sprawa. Jeszcze raz Ci dziękuję. Super. Dylematy moje powiększają się przeokrutnie w miarę zdobywania kolejnych odmian. Niektóre z nich będą występowały prawdopodobnie pod inną nazwą, ale już z tego, co ja się zorientowałam, nie będzie tego duża ilość. Jednostkowe przypadki. Wyzwaniem będzie wybrać odmiany, ilość, którą się chce, bo jak rzeczywistość pokazuje, to niestety nie udają się te tak zwane pewniaki. W zeszłym roku tego doświadczyłam w dużym stopniu, ponieważ wysiałam bardzo dużo odmian, które były, że tak powiem, niezawodne. Tak się mi wydawało. Lecz nic bardziej mylnego. Były zawodne. Z niektórych odmian nie uzyskałam ani jednego owoca. W niektórych przypadkach tylko jeden z tych tak zwanych pewniaków. No nic, nie przedłużam. Pozdrawiam i zachęcam, byście Państwo zdobywali derenie odmianowe. Ja ze swej strony polecam szkółkę o nazwie Cornus. Piszemy przez C. Cornus. Prowadzi ją pan Mariusz Zasępa. Ma przeogromną ilość odmian żółtoowocowych, czerwono, lekko pomarańczowo-owocowych. Najlepiej jesienią kupować sadzonki, jak pisał. Największy wybór mają, ale również wiosną znajdą się. Ja zdobyłam w zeszłym roku odmianę o nazwie ugołek, czyli węgielek o prawie czarnych owocach. Taki rarytas pojawił się kilka lat temu. No. Pozdrawiam wszystkich Państwa i co jeszcze dodać muszę, że w trakcie montażu mam film o tym, jak ja uprawiam arbuzy. Prawdopodobnie pojawi się w ostatni weekend marca, czyli na święta wielkanocne. W trakcie 1/4 już zrobiłam tego filmiku, a nie jest mi łatwo, bo mam dużo zdjęć, dużo chcę powiedzieć, przekazać. No, ale pojawi się, będzie to mój taki pierwszy filmik. Do widzenia.